Dotychczas skupiałem się na zagadnieniu roli i znaczenia odmienności kulturowej, językowej w procesie kształcenia. Starałem się zachęcić Państwa do poszerzania swojej wiedzy, umiejętności, również do rozwoju samoświadomości związanej z postawami względem odmienności kulturowej, językowej. Wykazywałem, że nieuwzględnianie wiedzy o zapleczu kulturowym, językowym może prowadzić do dyskryminacji, do negatywnych zjawisk w trakcie procesu kształcenia. Ale nie wyjaśniłem i nie powiedziałem, czym kultura jest i jakie mogą być jej konsekwencje i tak naprawdę z czym ta kultura się wiąże, że tak niezwykle ważnym, istotnym jest uwzględnianie jej w naszej pracy. Chciałbym w tym momencie skupić się bardzo krótko na właśnie pojęciu kultury i wprowadzić Państwa do najważniejszych związanych z kulturą zagadnień. Zgodnie z bardzo ogólną definicją kultury, kultura to system przekonań i wartości, które wpływają na całość naszego funkcjonowania, na zwyczaje, normy, na praktyki, na funkcjonowanie w danym społeczeństwie, ale również na to, w jaki sposób przetwarzamy informacje. Nie tylko na sposób, jakim językiem się posługujemy, ale również na to, w jaki sposób myślimy. Możemy więc powiedzieć, że kultura to zespół elementów kształtujących zdecydowaną większość aspektów funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego, począwszy od tych bardzo elementarnych, takich jak uwaga, pamięć, bardzo elementarne procesy poznawcze, a na zachowaniach bardziej skomplikowanych i złożonych kończąc. Kultura w związku z tym to są elementy, które zarówno istnieją wewnątrz danej osoby, te elementy dotyczą właśnie psychologicznych procesów, jak również elementów poza daną osobą. Takich elementów, które możemy bardzo łatwo zidentyfikować i badać w różnych programach badawczych. Możemy również tymi elementami manipulować. Chciałbym w związku z tym, żebyśmy były świadomi tego, jak bardzo złożonym zjawiskiem jest pojęcie kultury. Kultura, proszę zwrócić uwagę, składa się z bardzo wielu elementów, które na pierwszy rzut oka są niewidoczne. Czy to klimat, uwarunkowania geograficzne, demografia, ekonomia, religia, edukacja, media. To, co my widzimy bardzo często, to jest zachowanie, ale to zachowanie jest motywowane szeregiem różnych elementów, które na pierwszy rzut oka mogą być transparentne, mogą być niewidoczne. I dopiero przy dłuższej, bardziej szczegółowej refleksji możemy sobie uświadomić, że dane zachowanie właśnie wynika z określonego na przykład systemu wartości, przekonań czy kontekstu właśnie kulturowego. Możemy w związku z tym za Wygockim powiedzieć, że cały rozwój człowieka osadzony jest w kontekście kulturowym. Nasza każda funkcja psychiczna realizuje się, rozwija się właśnie w dwóch płaszczyznach. W płaszczyźnie społecznej, związanej z interakcjami z innymi osobami, jak i psychologicznej. To, w jakiej kulturze przychodzi nam się rozwijać, wpływa w związku z tym na szereg aspektów naszego funkcjonowania i naszego rozwoju, również na dynamikę rozwoju. I tutaj bardzo taki opisywany szeroko w literaturze przykład, że w zależności od tego, z jakiej kultury dane dziecko pochodzi, może w różnym stopniu i szybkością opanowywać takie umiejętności jak spostrzeganie i wnioskowanie o stanach wewnętrznych innych osób. Wiemy, że dzieci z kultury kolektywistycznej, w których interakcje z innymi osobami są niezwykle istotnym elementem życia codziennego,
szybciej nabywają tego typu umiejętności niż dzieci z kultur indywidualistycznych, które budują wartość przede wszystkim na jednostce. Niemniej jednak, to co chciałbym w tym momencie, na co chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę, to to, że kultura wpływa na szereg elementów naszego funkcjonowania, również na to, jak szybko niektóre z tych elementów będą się pojawiać. Jeżeli więc uznać, że wszystkie te elementy rozwoju, które w jakiś sposób wiążą się z środowiskiem społecznym, są uwarunkowane kulturą, to wszystko to, z czym dziecko ma do czynienia w szkole, czy to rodzaj czynności wymaganych podczas lekcji, czy to przedmioty wykorzystywane podczas lekcji, czy to sama sytuacja formalnego kształcenia, a kończąc na tym, jakie są zasady organizacji procesu kształcenia, edukacji, kiedy jemy jakie posiłki, co jemy na te posiłki, wszystko to może być niezrozumiałe dla dziecka odmiennego kulturowo i językowo. Wszystko to w związku z tym może wzbudzać jego zdziwienie oraz pewne może stanowić swego rodzaju wyzwanie. Wyzwanie, aby nauczyć się dostosować do nowych zasad, które w kulturze pochodzenia były zgoła odmienne.